No, gdy okazało się, że uniknąłem internowania, od razu musiałem się zdecydować, co mam robić. Było widać, że zarząd regionu się zapewne nie zbierze, a w każdym razie nie w takich warunkach, które w tym momencie były. I postanowiłem się dostać do którejś z fabryk, bo tam jest miejsce dla członka zarządu regionu, gdy robotnicy strajkują. I wybrałem Ursus ze względu na to, że miałem tam dostateczną ilość znajomych działaczy Solidarności, żeby wiedzieć, iż zostanę do zakładu przemycony, no chyba, że byłaby bardzo silna szpera, to bym wtedy nie. No i rzeczywiście dostałem się. Ale pierwsze już wrażenie było dla mnie przerażające, bo przyszedłem między pierwszą a drugą zmianą. I płynęła ogromna fala na zewnątrz. I tak długo płynęła, że ja sobie w pewnym momencie pomyślałem, tam się strajk skończył najwyraźniej. Okazało się jednak, że strajk się nie skończył, ale że ilość ludzi strajkujących bardzo zmalała, a z następnej zmiany bardzo niewiele osób weszło. Wkrótce zresztą Ursus został dokładniej, szczelnie otoczony. No i moim zadaniem właściwie było to, żeby instruować ludzi, jak się mają zachować. To znaczy, że tłumaczyłem tym bardziej gorącym, że łom i mutra nie są żadną bronią, są tylko pewnym rodzajem demonstracji, który będzie kosztował w lepszym wypadku paru zabitych, w gorszym kilkunastu zabitych, w najgorszym jeszcze więcej. I uważałem, że jest to za duża cena. Potem się postawi pomnik poległym, ale nie wpłynie to na pewno na ogólny bieg wydarzeń. No i przeważnie udawało mi się tym ludziom, tym najbardziej gorącym, jednak jakoś przemówić do przekonania, że rzeczywiście w ten sposób nie będzie. Ale jednocześnie musiałem zwalczać tych, którzy powiadali, że strajk trzeba zakończyć, ogłosić rozwiązanie strajku. Dla mnie nie ulegało wątpliwości, że ze względu na efekt krajowy kapitulacja Ursusa zrobi fatalne wrażenie na ludziach, będzie im odbierała ducha. Strajk musi być z tamtej strony złamany siłą, nie ma prawa się rozejść. Trzeba tylko zminimalizować koszty tego wkroczenia sił. No i kiedy o północy już było widać, że o północy z poniedziałku na wtorek, kiedy było widać, że wkraczają na teren zakładów, to z kilkunastotysięcznej załogi Ursusa było nas stłoczonych na jednej hali, no nie stłoczonych, bo właśnie tłoku nie było, zebranych na jednej hali około 400 osób. I to przeżywałem poczucie klęski. Tylko 400 osób odważyło się pozostać. O ileż zresztą łatwiejsze nawet technicznie jest rozbrajanie, likwidacja strajku kilkusetosobowego.